Gdy w 1998 roku Hideo Kojima wypuścił na rynek Metal Gear Solid na pierwsze PlayStation, położył podwaliny pod gatunek gier stealth nowej generacji. To, co zostało pokazane w Metalu przez kolejne lata, będziemy mogli znaleźć w kolejnych grach, gdzie liczyło się działanie po cichu. Była to też gra, która nie miała zbyt dużej konkurencji. Do czasu pojawił się nowy twardziel, który miał stanąć w szranki z Solid Snake'iem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania gry Tom Clancy's Splinter Cell. Zapraszam. Po premierze trailera Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty było jasne, że Hideo Kojima podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o gry stealth. Nowa konsola pozwoliła na masę różnych sztuczek z wykorzystaniem światła i cienia. Te aspekty nie umknęły deweloperom z Ubisoftu, którzy bacznie przyglądali się poczynaniom Kojimy. Jednak w tamtym momencie nie było jeszcze zbytniego planu ani punktu zaczepienia. Ba, nawet nie pojawił się pomysł, który miałby chociażby nawiązywać do gry stealth. Protoplastą Splinter Cell była gra, która nosiła nazwę The Drift. Była to strzelanina retro science fiction z latającymi pojazdami, gdzie świat został zniszczony i podzielony na lewitujące wyspy, które równocześnie były miastami. Bohater mógł używać linki, jak i kamer przyklejanych do ściany. Co ciekawe, The Drift oferował mapę widzianą od góry w stylu Warcrafta, by z niej płynnie przechodzić do widoku trzecioosobowego. Jak wspomina François Coulon, projekt był zbyt skomplikowany względem technologii, jaką w tamtym czasie dysponował Ubisoft. Pomysł wydania gry nie podzielał również Yves Guillemot, prezes Ubisoftu, który stwierdził, że w tamtym czasie, a był to moment premier Xboxa i PlayStation 2, wypuszczenie nowego IP na nowe konsole było zbyt ryzykowne. Lepiej było oprzeć grę o pomysł lub licencję, którą gracze doskonale znają. Co ciekawe, pomysł The Drift nie zaginął, będziecie znać go później pod nazwą Skylanders. Deweloperzy jednak zarzucili w tamtym czasie pomysł Drift i rozpoczęli pracę nad kolejnymi wersjami prototypów gier. W trakcie pojawiało się kilka ciekawych pomysłów. Niektóre z prototypów przypominały Tarzana, inne Batmana i wiele rozwiązań z tamtych czasów znajdzie się później w Splinter Cellu. Jednakże na tamten czas zespół pracował ogólnie nad grą, która nosiła niezbyt wymyślną nazwę generyczny shooter. Brakowało pomysłu, który by związał wszystko w całość. W tamtym czasie Ubisoft pozyskiwał kolejne licencje, ale nic nie pasowało do generycznego shootera, do momentu aż w 2000 roku Ubisoft przejął studio Red Storm Entertainment, które na bazie szalenie popularnego pisarza Toma Clancy'ego zrobiło kilka części gry Rainbow Six, która okazała się niemałym sukcesem. W tamtym czasie Tom Clancy był mega popularnym pisarzem. Jego książki przekuwano na filmy, które odnosiły spory sukces. Polowanie na Czerwony Październik czy Czas Patriotów to tytuły znane i cenione przez krytyków. Nic dziwnego, że i Rainbow Six, sygnowany słynnym pisarzem, odniósł spory sukces. Zespół zainteresował się licencją Toma Clancy'ego i postanowił zaimplementować ją do swojego generycznego shootera. Gra zaczynała nabierać kształtów. Niemal od samego początku pozyskania licencji narodził się pomysł, aby tytuł był w stylu Jamesa Bonda, tylko bardziej na poważnie. Splinter Cell rodził się powoli. Wiadomo było, że będzie czerpał garściami inspiracje z Metal Gear Solid, Tifa czy Deus Exa. Gier, które nie tylko oferowały możliwość rozgrywki po cichu, ale dawały graczom wolność, jak chcą rozegrać misję. Twórcy jednak chcieli pójść dalej, dać graczom możliwość wypracowania własnego sposobu przechodzenia misji. Gaszenia świateł, czy to przyciskiem, czy po prostu w nie strzelając. Jasnym było, że szalenie istotnym elementem gry będzie gra światła i cienia. Cel przyświecał zacny. Gra miała dawać sporą dozę wolności. Czy chciałeś rozegrać misję w stylu shootera? Proszę bardzo. Czy raczej chowając się w cieniu i przemykać pod okiem strażników? Również była taka możliwość. I ponownie wiele gadżetów z poprzednich prototypów gier znalazło swoje miejsce w Splinter Cell. Wspomniane kamery przyklejane do ścian, które pamiętały jeszcze czasy The Drift, zostały zaimplementowane i stały się integralną częścią rozgrywki. Zespół miał dość luźne podejście do tego, co chcą w grze zamieścić. Pomysły sypały się jak z rękawa i po prostu były implementowane.
zaimplementowane. Ikoniczny split jump, gdzie bohater robił rozkrok pomiędzy ścianami, zawdzięczamy animatorowi Steve'owi DuPontowi, który później będzie pracował chociażby przy Assassin's Creed Valhalla. I tutaj kolejna ciekawostka. Splinter Cell w ruchu wygląda wyśmienicie, ale twórcy nie korzystali z motion capture. Wszystko było animowane z ręki, co trzeba przyznać, że nawet dziś robi wrażenie, bo uzyskanie tak realistycznych ruchów w przypadku animowania z palca musiało być sporym wyzwaniem. W trakcie prac narodziły się też słynne 3 światła od gogli bohatera. Pomysł szybko podchwycił oddział marketingu Ubisoftu, który stworzył ze światełek znak rozpoznawczy w zasadzie całej serii. Ale pomysł gogli odrzucił sam Tom Clancy. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że zrobienie równocześnie gogli na podczerwień i źródła ciepła nie jest możliwe, przynajmniej na tamte czasy. Początkowo bohater nazywał się Brett August. Gdzieś powoli wokół niego rodziła się historia. Chciano, aby gra dotyczyła geopolityki, aby tytuł przywoływał na myśl bardziej Jasona Bourne'a niż Jamesa Bonda. Gra miała dotyczyć kryzysu paliwowego w Azerbejdżanie, jednak wydarzenia z 11 września wymusiły na deweloperach pewne zmiany. Szybko podmieniono Azerbejdżan na Gruzję. Warto zwrócić też uwagę, że bohater, później przemianowany na Sama Fishera, był mężczyzną w sile wieku. Było to dość niespotykane w grach wideo, ale i tutaj był ukryty cel. Chciano, aby Sam był doświadczonym agentem, starym wyjadaczem, mistrzem w swoim fachu. Niezbyt by to pasowało do 20-parolatka, dlatego też szukano odpowiedniego wokalu dla Fishera. Idealnym kandydatem okazał się Michael Ironside, a jego głos stał się jednym z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych znaków bohatera. Gra oryginalnie zadebiutowała na klasycznym Xboxie, a nie na PC-tach, jak wiele osób uważa. Na Xboxie gra ukazała się w 2002 roku i był to tytuł nowatorski z kilku powodów. Była to jedna z pierwszych gier, która oferowała płatne DLC do pobrania przez Xbox Live. DLC oferowało 3 dodatkowe misje. Na bazie wersji Xboxowej powstała wersja PC-towa z niewielkimi różnicami. Splinter Cell korzystał z silnika Unreal Engine 2 i na swoje czasy produkcja była bardzo zaawansowana. Do dziś wersja Xboxowa uważana jest za najlepszą odsłonę ze wszystkich. Dlaczego? Zaimplementowano chociażby głębię ostrości podczas korzystania z gogli. Ten element wyleci z każdej odsłony, nawet z wersji PC-towej. Efekt jest niezły, choć głębia ostrości rozmazuje wszystko, co jest dalej. Dorzuca to jednak trochę więcej realizmu do sceny. To, czego wiele osób zapewne nie wie, to to, że Splinter Cell na Xboxa był koszmarnie trudny. Gracze narzekali na to, że niektóre misje wydają się wręcz niemożliwe do przejścia i faktycznie wiele sekwencji trzeba było powtarzać kilkanaście razy. Na pewno nie ułatwiało gry to, że ta wersja nie posiada szybkich zapisów, a jedynie checkpointy. Są one co prawda całkiem dobrze rozmieszczone, jednak w przypadku porażki musimy powtarzać do znudzenia dany fragment. Jeśli chodzi o technologię, Splinter Cell to pokaz genialnych i prostych rozwiązań w połączeniu z dobrze zaprojektowanymi teksturami. Wszystko sprawiło to, że nawet po latach ma się wrażenie, że gra trzyma wysoki poziom oprawy. Pamiętam, że lata temu byłem wręcz zachwycony realizmem, jak i jakością modeli, ale była to jedynie sprytna sztuczka. Dziś możemy zobaczyć, że sam Fisher składa się z niewielkiej ilości poligonów, ale dzięki sprytnemu oteksturowaniu sprawia wrażenie, że jest o wiele bardziej plastyczny. Wykorzystano także tutaj silny level of detail. Postacie dosłownie kilka kroków od nas ulegają uproszczeniu. Nie jest to absolutnie wadą, bo w tamtych czasach Splinterowi udawało się przez to osiągnąć bardzo dobrą ilość klatek na sekundę dzięki tym sztuczkom. Również lokacje to prościutkie obiekty pociągnięte teksturami, ale i tak dzięki zastosowaniu dynamicznego oświetlenia wyglądają o wiele lepiej niż to wygląda z samych modeli. Gra również doskonale maskowała ładowanie w tle. Splinter Cell był bardzo liniowy, w zasadzie grając musiałeś użyć ścieżki, która została wytyczona przez twórców. Dzięki temu poziomy dogrywały się podczas przechodzenia korytarzem czy po otworzeniu drzwi. Nie było to niczym dziwnym, choć pomysł zasługuje na uznanie. Również aby zwolnić pamięć, modele były od razu wyrzucane z ramu. Ponownie zostało to świetnie przemyślane. Zwróćcie uwagę, że wystarczyło, że pomiędzy Fisherem a przeciwnikiem była ściana. W zależności od ustawienia kamery, jeśli obiekty były przesłonięte, natychmiast znikały. Jeśli tylko kamera mogła je zobaczyć, obiekty powracały na scenę. Ciekawe jest to, że system działa błyskawicznie i nigdy nie mieliśmy okazji, że coś się nie dograło. To jeden z powodów, dzięki którym gra działała tak sprawnie. Warto wspomnieć jeszcze o symulacji materiałów miękkich, tak zwanych soft body, czyli wszelkiego
wszelkiego rodzaju kurtyny, zasłony, ale i mapy, jak i flagi. Była to dość spora nowość na tamte czasy. Splinter Cell nie był pierwszą grą, która to pokazywała, ale symulacja i tak robiła wrażenie. Choć model kurtyny był z bardzo niewielkiej ilości poligonów, to moment, kiedy sam przez nią przechodził, a ta realistycznie się odkształcała, robił spore wrażenie. Po wersji Xboxowej powstał port na pecety. Ten w zasadzie opierał się na wersji z Xboxa. Oczywiście pecety dostały lepszej jakości tekstury i lepszą rozdzielczość. Pececiarze dostali również te same ekstra misje, które pojawiły się na Xboxie. Port był bardzo wierny wersji konsolowej, na tyle wierny, że system zarządzania pamięcią i wyrzucaniem z niej niepotrzebnych modeli pozostał niezmieniony. Miało to sens. Xbox wykorzystywał biblioteki DirectX, więc portowanie gier z konsoli na peceta było dość proste i nie wymagało zbyt wiele ingerencji w kod. Dzięki sztuczkom, które były wzięte z Xboxa, gra na pecetach działała niezwykle sprawnie nawet na gorszych sprzętach, co tylko przyczyniło się do jeszcze większego jej sukcesu. Pojawiło się pytanie, a co z pozostałymi konsolami GameCube, jak i PlayStation 2? Zespół wiedział, że konsole nie są na tyle mocne, aby port z wersji Xboxowej przenieść w tej formie. Potrzeba było drastycznych zmian. Wykorzystanie gotowych skryptów z poprzedniej wersji było niemożliwe i zespół musiał przepisać je od nowa. Gra doczekała się wielu ingerencji, w zasadzie możemy mówić tutaj o bardzo dużych zmianach. Przede wszystkim tytuł był prostszy. Dlaczego? Zespół podczas testów zauważył, że wersja Xboxowa jest dla graczy zbyt wymagająca i co ciekawe, poziom trudności zmniejszono również na PC-tach. Zmieniono również interfejs, który nie wymagał już za każdym razem wybierania z ekwipunku odpowiedniego narzędzia, tylko na przykład przy drzwiach od razu pojawiały się dostępne opcje, co mocno przyspieszało grę i pozwalało lepiej korzystać chociażby z mini kamery podkładanej pod drzwi. Z racji mniejszej ilości pamięci RAM w konsolach Sony i Nintendo spore poziomy pocięto, przez co gra cierpi na ciągłe loadingi. Dużo lokacji zupełnie przebudowano, na przykład scena, w której wchodzimy do tego budynku. Normalnie możemy wejść z tarasu przez okno. Na PlayStation 2 taras kończy się ścianą, a okien nie można otworzyć. To jedna z wielu zmian. Najładniejsza misja, która dzieje się o wschodzie słońca na platformie wiertniczej na PlayStation 2, dzieje się całkowicie w nocy. Zazwyczaj obcięciu ulegała też ilość przeciwników. Gdy wzbudzamy alarm, ściągając dane z komputera, normalnie do pokoju wbiega 3 żołnierzy. Na PS2 tylko 1. Przykładów można mnożyć, ale faktem jest to, że niemal każda lokacja uległa zmianie i niekoniecznie na lepsze, choć na przykład początek misji z infiltracją Kalinateku został niemal całkowicie przebudowany i akcja na parkingu dzieje się w całkowitej ciemności po awarii zasilania i jedynie pioruny rozświetlają co jakiś czas całą lokację. Był to fajny pomysł i na pewno lepszy niż oryginalna misja na PC-cie i Xboxie. Wszystkie animacje, które były wcześniej przeliczone na silniku z gry, zamieniono na prerenderowane scenki. Zmiana jest dyskusyjna. Te z Xboxa i PC-ta szału nie robiły, a te z PlayStation 2, faktycznie może wyglądają trochę lepiej. PlayStation 2 dostała również świetne animowane intro z 2 agentów, które również mogło się podobać. Na koniec, na otarcie łez, gracze PlayStation 2 dostali jeden ekstra poziom dziejący się w elektrowni atomowej i ten był całkiem niezły i wpleciony w oś fabularną. Ale niestety nie uwzględniono w grze poziomów DLC, które były dostępne na Xboxie i PC-tach. Wreszcie poprawiono celność Sama Fishera, który jak na super agenta pudłował zdecydowanie zbyt często, przynajmniej na Xboxie. Koniec końców, wersja na PlayStation 2 nie była zła do momentu, aż nie porównałeś, jak to wygląda na konsoli Microsoftu. Kontrast był spory i patrząc przez taki pryzmat trudno się nie zgodzić, że Splinter Cell w tej wersji był sporo gorszy. Na koniec Sam Fisher zawitał na platformy mobilne. Na Game Boy Advance gra zmieniła się w dwuwymiarową platformówkę. Sam miał niemal wszystkie ruchy znane z dużych konsol. Gra wykorzystywała prerenderowaną oprawę. Tytuł całkiem sprawnie korzystał z marki i zdobył całkiem niezłe oceny. Wersja na Nokia N-Gage była w zasadzie portem wersji z Game Boy Advance. Dopiero przy Chaos Theory Fisher doczeka się pełnego 3D. Wersje mobilne są mobilne. Raczej nie ma w nich nerwowego napięcia, gdy przemykamy pomiędzy strażnikami. To ciekawe gry, choć są zupełnie czymś innym niż wersje na duże konsole. W 2011 roku na PlayStation 3 wyszedł Splinter Cell Trilogy zawierający 3 pierwsze
pierwsze części. Pierwszy Splinter Cell był portem wersji PC-towej. Miało to sens. Wersja PC-towa była najbardziej okazała, jeśli chodzi o tekstury. Niestety w zestawie nie było ani jednej misji dodatkowej znanej z wcześniejszych konsol czy PC-ów. Gra była dobrze opracowana, posiadała wszystkie ulepszenia i ułatwienia i mam wrażenie, że poziom trudności ponownie został obniżony względem wcześniejszej wersji PC-towej, ale to już jedynie moje gdybanie. Co dalej? W 2023 roku zapowiedziano remake pierwszego Splinter Cella. Póki co jest on jedynie w fazie koncepcyjnej, a ciemne chmury, które zebrały się nad Ubisoftem, nie pozwalają patrzeć z nadzieją w przyszłość. Sam Fisher powinien pojawić się na nowej generacji konsol. Dziś takich gier zdecydowanie brakuje, a popularność niedawno wydanego Dead Space'a pokazuje, że jest spora przestrzeń na singlowe gry. Miejmy nadzieję, że Splinter Cell wróci w nowej formie i jeszcze raz przyjdzie nam przeżyć tą niesamowitą przygodę. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.